Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś dość gruby odcinek, ponieważ robimy tripa spod Poznania nad morze. A teraz łapcie jakieś flashbacki, co się będzie działo w dzisiejszym odcinku. Tak aktualnie wygląda pogoda. Pierwsza przygoda. Za późno mu powiedzieli. Troszeczkę zdarty. A tu bułeczkę, serek. Bardzo przyjemnie się jedzie. Słoneczko, nie jest na razie za gorąco, bo jest jeszcze wcześnie. Ucieczka przed burzą, średnie tempo 30 na godzinę, żeby jak Mam nadzieję, że damy radę. 160 km. Lecimy podjazd, najcięższa rzecz. Wylaliśmy się w kukurydzę. Kolega jogę robi. Nogi do góry, krew mi odpływa, jest okej. Pozycja na rowerzystę. Na rowerzystę. Jeden tak jak widzicie przewrócony. Tak, ból to jest fikcja. Ból to fikcja. Chyba droga ekspresowa. Że jesteś moim pilotem. Tak, dzisiaj ja jestem pilotem. Głodzimy mięśnie. Bo taki był cel, takie było marzenie i realizuję. Pod Poznania. O, no to super. Ostatnia zapieksa. Ostatnia czekolada. Leżymy sobie na ścieżce rowerowej. Wyjazd o 5:00 i jest druga. Ja pierdolę, to jest niemożliwe. Woda dotknięta. Możemy lecieć dalej. Niestety zaczynam odcinek dzień z kilka godzin, bo tak naprawdę startujemy o 4:00, może 4:30. Mamy aktualnie godzinę 20. Jeszcze się nie spakowałem, chociaż już niektóre rzeczy tutaj są przygotowane. Dlaczego dopiero zaczynam nagrywać dziś? A więc oczywiście głupi ja. Tak wygląda aktualnie moje GoPro. Jeśli jest już, to możecie obejrzeć odcinek z Bieszczad, co się stało z tym GoPro. A więc dziś testujemy GoPro 11 od mojego serdecznego przyjaciela Rycha. Także pożyczył mi GoPro na wyjazd, będziemy mieli co przetestować. Tak jak widzicie, Rudy. Jest to marka, która zasługuje na ogromne podziękowania ode mnie, ponieważ bardzo wsparła mnie w tej całej podróży, którą zobaczycie w tym odcinku. Dzięki nim mamy kaski, będziemy jechali bezpiecznie, dzięki nim mam okulary, także jestem im bardzo wdzięczny za udostępnienie całego sprzętu i przede wszystkim to, że będzie wygodnie, ponieważ jeszcze mam od nich spodenki. Bardzo wygodnie się jeździ w tych spodenkach. Jestem bardzo zadowolony, także jak będziecie kiedykolwiek chcieli zakupić jakiś już konkretny sprzęt, bo nie ukrywajmy, nie jest to byle jaka firma, bijcie na Instagrama albo na stronę Rudy Projekt. A więc co? Myślę, że już wszystko wiecie, także zaczynamy się pakować, ponieważ zostało mi bardzo mało czasu. Chciałem o 21:00 iść dzisiaj spać. Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy, czas mnie goni, także nie marnuję czasu, lecę. A więc wróćmy jeszcze może do moich przygotowań, o których nie wiecie, a teraz pokrótce wam powiem. Dobrze, a więc cała prawda o przygotowaniach nie jest taka, jak wy wszyscy sobie myślicie. Wielu osobom mówiłem, że się przygotowywałem jakoś super długo, jednak gówno, prawda? Teraz właśnie na ekranie wyskakują wam wszystkie treningi, jakie zrobiłem, żeby przygotować się do tego wyjazdu. Po pierwsze, nawet nie mam swojego rowera, więc pierwszy trening zrobiłem na rowerze brata. Od drugiego treningu jeździłem już na kolażówce mojego ziomala, który pożyczył mi ją na okres przygotowań i tego challenge'u. Więc tak jak widzicie, tych kilometrów nie zrobiłem za dużo. Stwierdzam, że na góralu bym tego nie zrobił, a że miałem kolażówkę, to tylko dzięki niej mi się udało to osiągnąć. Zrobiłem jeden trening nóg w domu, bo oczywiście jeszcze nigdy w życiu nie byłem na siłowni. Zrobiłem trening nóg w domu i odcięło mnie na 4 dni, bo takie miałem zakwasy, więc stwierdziłem, że trening nóg odpada. Potem przez następne 5 dni padało, także stwierdziłem, że w deszczu nie będę jeździł i też nie zrobiłem treningu. Ale koniec końców, zobaczcie, czy mi się udało, czy mi się nie udało. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Skąd w ogóle pomysł na taki wyjazd? Że jedziemy sobie z Damianem, czyli z osobą, z którą będę jechał, którą właśnie widzicie teraz. Siemano. Który będzie Damian, rozmawiałem z nim o marzeniach w samochodzie. I jedno z jego marzeń było pojechać rowerem z Poznania, w sensie, no my jesteśmy spod Poznania, w skrócie, z Poznania nad morze. No i stwierdziłem, że nie zostawię go z tym marzeniem sam, także stwierdziłem, że następnego dnia napiszę do niego: Damian, wskakuj na rower, ubieraj się, jedziemy robić trening, mamy challenge do wykonania, jedziemy nad morze. On sobie myślał, że żartuje, jednak w momencie, kiedy załatwiałem sobie już rower, zrobiliśmy pierwszy trening, on uwierzył i zaczęliśmy się obaj przygotowywać. Co prawda nasze przygotowania zaczęliśmy jakieś 14 dni, 15 dni przed challenge'em, czyli jakoś 15 dni temu, z czego chyba 6 dni padało, także tych przygotowań nie było za wiele, ale myślę, że damy radę. Powiedzieliśmy sobie, że się nie poddamy, nawet jakby coś się stało, to i tak ciśniemy nad morze i musimy dojechać. Plan jest taki, żeby zrobić pierwszego dnia, czyli jutro, wyjechać sobie koło 4:30 i jechać do Oporu, żeby zrobić
minimum 150-180 km. Najlepiej gdybyśmy zrobili tak 200. Jednak zobaczymy jak nasze siły. Też jeszcze jedzie jedna osoba z nami, jest to Adam. Także myślę, że będzie wesoło. On troszeczkę mniej się przygotowywał. Także mamy nadzieję, że da radę. No i stąd narodził się cały pomysł. Czyli jedziemy nad morze, żeby spełnić marzenie Damiana. Mamy do przejechania około 300 km, jeszcze dokładnie nie wiemy. Jeszcze będzie nasz jeden znajomy nas supportował w taki sposób, że po pracy koło godziny 18 wyjedzie do nas. Będzie jechał tam, gdzie my się tak naprawdę zatrzymamy, bo będziemy chcieli jechać tak jak od 4:30 wyruszymy. Będziemy chcieli jechać aż do godziny, aż się nie zrobi po prostu ciemno. Chcemy dojechać do południa, do końca dnia, w sobotę nad morze. Nie jesteśmy żadnymi zawodowcami, także nie wiemy jak nasze organizmy zareagują na przejechanie tak wielu kilometrów. Co prawda przygotowaliśmy się, robiliśmy sobie treningi, tych treningów nie było dużo, ale zobaczymy. Mamy godzinę 21:06. Ja prawie się spakowałem. Tutaj mamy rzeczy, które biorę do plecaka, które wrzucam do samochodu mojego ziomka, a tu są rzeczy uszykowane, w których jutro pojadę, także lecę mu to zawieźć. Nie wiem jak ja jutro wstanę, jest godzina 22, a ja dopiero idę spać. Około 5 godzin snu, także pozdrawiam. Witam serdecznie. Witamy o godzinie 3:35. Nie spałem za dużo, obudziłem się 3 razy jeszcze w ciągu nocy. Jakoś 22 położyłem się, 22:40 jeszcze widziałem budzik. Nie mogłem zasnąć. W nocy włączyłem jeszcze klimatyzację i jakoś udało mi się chociaż na chwilę zasnąć, także jeszcze dyskutujemy, czy czasem nie przełożymy tego o godzinkę później wyjazdu. Także zaraz się wszystkiego dowiem. Ja już jestem po śniadanku. Tylko napotkaliśmy pewien problem. Tak aktualnie wygląda pogoda, tutaj gdzie jesteśmy, i pada i grzmi, także będziemy musieli to chyba przeczekać do minimalnie 4:30. Mówiliśmy się z chłopakami, że 4:40, 4:50 decydujemy co robimy, czy jeszcze czekamy. No i jeśli będzie ok, to o 5:00 startujemy. Jak na razie jeszcze pada. Ja już cały ubrany, spakowany. Mamy godzinę 5:11 i wyruszamy. Babcia mnie jeszcze odprowadza. Mam nadzieję, że nic nie będzie z kołami, bo pompki nie mam. Mam tylko zapasową oponę, no ale z pompką będzie problem. Dobra moi drodzy, jesteśmy już całą ekipą. Mamy godzinę, jest. Albo nie, może przedstawię w ogóle z kim ja jadę. Jest Damiano, Siemano. który będzie naszym nawigacją, naszym GPS-em. I jest Adam. Siema. Ja dzisiaj chyba nie dam rady. Nie no, damy radę. Damy radę. Dam radę. My nie damy rady, no kurwa, my nie damy rady. Dobra, wsiadamy na rowery, startujemy GPS-y, jeszcze piąteczka. Lecimy chłopaki nad morze. Ale zajawa, lecimy nad morze. Ja ogólnie pokazuję mi, że za 10 powinniśmy być. A. Jeśli damy radę dojechać dziś, to będziemy koło 22, 23, ale to jest taka opcja hardkorowa, którą tak średnio bierzemy pod uwagę, ale jest szansa. Plan jest taki, żeby może dojechać dzisiaj, ale to jest taki hardcore plan, że raczej się nie spełni, ale ciśniemy dzisiaj do oporu, aż się nie zrobi ciemno i wtedy zadecydujemy co robimy, jak się czujemy i jak na razie startujemy. No i do zobaczenia za parę kilometrów. 11 kilometr, 20-30 minut. Ekipa za mną. Ja prowadzę teraz. Damiano prowadził pierwsze 10, pierwsze 8 chyba. Teraz czas na mnie. Troszeczkę zrobić im tunelu, żeby odpoczęli. I to jest coś, co wiemy, dlaczego kolarze jadą jeden za drugim, bo naprawdę nie czuć takiego oporu powietrza. Przetestujcie. Dla amatorów też to działa. Ej, ogólnie powinniśmy tamtędy jechać. Gdzie? Ścieżkę rowerową. Nie zauważyliśmy ścieżki rowerowej. Zobaczcie, w jakim stanie są aktualnie buty, bo one w takim stanie to nie będą na pewno. Bo czeka nas jedna ulewa około 16, jak patrzyliśmy, i zobaczymy. Ekipa pozdrawia. Yo. Pierwsza przygoda, jedziemy sobie prosto drogą i nagle zauważamy drogę rowerową i chcemy na nią zjechać. No i Damiano w prawo, ja w prawo, a Adam nie zdążył, za późno mu powiedzieliśmy i się troszeczkę wywrócił.
troszeczkę już zdarty. A który mamy kilometr? Oni mają 18, ja mam 20 km, godzinka jazdy i pierwsza przygoda. Mamy nadzieję, że dojedzie. Nie no, damy radę, nie? cały dojechał. No troszeczkę jest brudny i obdarty, ale... Nawet jak ręce połamiemy, to jedziemy dalej, tak? Nawet jak ręce połamiemy, jedziemy dalej. Byle nogi nam się nic nie stało. No na pewno wszystko okej? Tak, no myślę, że zaraz mnie przestanie boleć. Nic mi chyba nie jest. Czy możemy chwilę przerwy zrobić? Nie no, jedźmy, jakby co to powiem w trakcie, nie? Żebyśmy się zatrzymali. A, No, na razie jest okej, na razie jest okej. Kurde, myłem głowę i nic z tymi włosami nie zrobiłem, tylko założyłem kask i teraz jest to jakaś masakra. Dobra, zrobiliśmy sobie przerwę na sikanie. Mamy aktualnie 30 km, godzina 24, ciśniemy dalej, jest bardzo przyjemnie, nic nikogo nie boli, tylko Adam się wywrócił. No i lecimy dalej. Moje buty nadal są białe. Pierwsza przerwa taka dłuższa, bo znaleźliśmy sklep, ja troszeczkę zgłodniałem. Wziąłem sobie bułeczkę i serek. Kupię to jeszcze danio i snickersy, bo już mi się już 2 zjadłem, ale w razie czego wziąłem 3. Tu mamy 60 km, 2 godziny 47 minut. Oczywiście aplikacja musiała mi upierdolić 1 km, jak to standardowo bywa. Mamy godzinę 8:30, także nie jest źle. Adama od upadku trochę boli kolano, bo miał tą operację na te kolano, więc... No i jeszcze teraz do tego się przewróciłem. Nie dosyć, że jest zdarte, to jeszcze mi spuchło. Jest znacznie większe niż to drugie. Boję się, że będę ich spowalniał, ale... Najwyżej Damy pojadę radę. sam. Najwyżej pojadę sam, a wy pojedziecie do przodu. W razie czego będzie nas potem gonił. Wjeżdżamy do Wągrowca, 74 km, 3 godziny 22 minuty. Dojeżdżamy do Wągrowca. Tutaj mamy w planach zjeść coś większego, lepszego i odwiedzić jakąś aptekę, żeby Octanisep kupić dla Adama. I co, zajebiście się jedzie. Na razie żadnej zalegliwości. Troszeczkę dupa boli, ale tak nogi nic, totalnie nic. Także lecimy dalej, cały czas trzymamy tempo 22-25 na godzinę. Bardzo przyjemnie się jedzie. Słoneczko, nie jest na razie za gorąco, bo jest jeszcze wcześnie i nie wieje jakoś bardzo. Delikatny wiaterek, niestety od przodu, ale damy radę, bo no, przyjemnie się jedzie, przyjemna traska jak na razie, także pozdro. Jedna dłuższa przerwa teraz była. Najpierw przerwa była na aptekę, teraz na Żabkę, zjedliśmy po hot dogu, bo taka najbliższa, większa miejscowość po Wągrowcu to dopiero Piła, czyli 60 km jakoś. Nie pojechaliście. Nie dojechaliśmy. Czemu? Dlaczego nie dojechaliśmy w Bieszczady? To w osobnym materiale. Co jest? Kolejna przerwa na sikanie. Mamy, już wam mówię, 93,2 km, 4 godziny 21 minut i jesteśmy na ścieżce rowerowej. Wylaliśmy się w kukurydzę. Wcale nie. Wcale nie. Kolega jogę robi. Ja tak. Nogi do góry, krew mi odpływa, jest A okej. co to jest za pozycja? To jest... Co to jest za Co to jest za pozycja? Na rower? pozycja na rowerzystę? Na rowerzystę. Dobra, lecimy, teraz stajemy na stacji benzynowej najbliższej, żeby skorzystać z toalety. On musi skorzystać z toalety. Dwójeczka musi wlecieć. Dwójeczka musi wlecieć, żeby lżejszy był, szybciej jechał. Moje odczucia po 93 km. Nic mnie nie boli. Troszeczkę pod kroczem. To się nazywa prostata? Odczucia, to wszystko to wytnę w chuj. Szczerze, jest szansa, żeby dzisiaj zrobić całość. Zajebiście się czuję, nic mnie nie boli, w ogóle nogi mnie nie bolą. Jest taka fajna trasa, że tak naprawdę 25-26 km na godzinę bez problemu lecę. Ej kolego, halo, ty z kamerą. A przepraszam bardzo, a czemu ty tylko o sobie opowiadasz? No bo za chwilę dam tobie kamerę i pojeżdżę sobie. Aha. Teraz odczucia następnych uczestników. Damiano, co cię boli, czy jest dobrze? Wiesz co mnie boli? Że Rychupę ja mam szansę uczciwie zarobić. Nie no, tak jak u ciebie, nie? Mogę jechać dalej, napierdalam.
Jestem robot w końcu, nie? Jest robot. Kolega już ma chyba dosyć. Kroplówkę by chciał. Nie, ogólnie to powiem tak. Chcesz zrobić z ręki, waga? Jest ok. Dobra, nie będę tego odklejał, ale mam plaster, który mi się odkleja i tak już. Jest ok, tylko po prostu jak jedziemy pod górkę, to boli mnie głowa. Co? Boli mnie noga. Boli mnie kolano. W razie głowa też. Głowa w takim razie też. Boli mnie kolano. Tak, ból to jest fikcja. Ból to fikcja. Trochę przeciążone, ale jak jedziemy wolniej, to jest ok, więc myślę, że damy radę. Zaraz wleci jakaś stacja, taka dwójeczka i jazda dalej. Pozdrawiam, nara. 97 km, przerwa jakieś 15-20 minut wleciała, poleżeliśmy. Dwójeczka zrobiona, monsterek wypity i lecimy dalej. Jak na razie mamy zajebiste tempo, zajebisty czas, mamy dopiero 11:44. Chłodzimy mięśnie. Piękna traska, znowu muszę wam pokazać. No przyjemnie się jedzie. Baterię zaraz będę musiał niestety wymienić. 5 godzin 12 minut, 108 km. O, i właśnie dostałem informację, że ostatni kilometr tempem 32. Także bardzo ładnie. Pozdro, widzimy się na kolejnych kilometrach. Chłopaki lecą podjazd. Lecimy podjazd, najcięższa rzecz. Pokażę wam najpiękniejszą trasę, jaką mogliśmy mieć. To jest najpiękniejsza trasa między drzewami. To chyba najcięższy podjazd dzisiejszego dnia. Nawet nie wiem w sumie w jakiej jesteśmy miejscowości, ale podjazd jest ostry. Tak jak całą drogę bez zadyszki, tak ten podjazd jest ostro. I cały czas się ciągnie. Tam jest Damiano, tam jest Adam. Jedzie, daje radę. I mówi, że najgorsze dla niego są podjazdy. Przedostatnie 120 km to jest najgorszy podjazd, jaki mieliśmy. Ale jedzie, mamy dla niego ławkę przygotowaną. Jedzie. Piąteczka. To był ciężki podjazd, to ci przyznam. Jak na kurde w ogóle kilometrze? 113. To był najcięższy podjazd z dzisiejszego dnia. Zobaczymy, czy będzie cięższy. 3 km. Bateria wymieniona. Lecimy dalej. Chillujemy pod jakimś kościołem. Chillujemy, bo dosyć duży podjazd był. Mamy już na liczniku 5 godzin 54 minuty, 122 km. Średnia prędkość 21, zatrzymaliśmy się w Żabce, skończyło mi się picie. Damian jest w Żabce, a Adam już pojechał, bo stwierdził, że woli jechać sobie wolniej, a cały czas, niż robić sobie przerwy. Z Damianem mamy większe tempo niż Adam, także Adam woli sobie jechać spokojnie, 20 na godzinę, 19, a my tam lecimy tak 25. Najwygodniej się jedzie, także Adam pojechał, zaraz będziemy go gonić. No i co, już zostało 3,5 tysiąca kalorii już spalonych, także dosyć sporo. Już nie mam zegarka, bo się rozładował i nie chce się ładować z powerbanka, także jest problem. I jadę na razie bez zegarka i raczej już do końca pojadę bez zegarka, ale bardzo przyjemnie się jedzie, nic nie boli. Jedyne co to trochę dupa się wrzyna w siodełko, ale tak to jest ok. Pozdro. 6 godzin 55 minut. Zrobiliśmy sobie teraz troszeczkę dłuższą przerwę. Kurczę, myślę, że z 40 minut. Przerwa na Orlenie, żeby każdy mógł się załatwić, każdy dwójeczkę. Każdy coś wypić, zjeść, odpocząć. No i wracamy na drogę. Mamy 140 km przejechanych, nad połowa. Ja sobie zakładam zaraz słuchawkę, podkaścik i troszeczkę odmużdżenia. Mamy 8 km prostej trasy, także przez najbliższe 8 km troszeczkę sam pojadę. 4100 kalorii spalonych, prędkość średnią utrzymuję 24-26. Średnia prędkość całej trasy jest troszeczkę przekłamana, bo zapomniałem czasami zatrzymać na przerwach. Jest szansa, żeby dzisiaj zrobić całość, chociaż dojedziemy do Szczecinka i ma zacząć padać przez godzinę, więc nie wiemy, czy ten deszcz nie będzie inaczej. Jak będzie kropić, spoko, zakładamy pelerynę, jedziemy, ale jak będzie dosyć burza albo mocniejsza ulewa, to odpuszczamy i idziemy się gdzieś drzemnąć na godzinę. Przeczekamy deszcz i ruszamy dalej, a teraz patrzcie, jakie mamy ładne widoczki. To jak się przyjemnie jedzie, niby jest 160 któryś kilometr, ale jedzie się bardzo fajnie, nogi w ogóle jeszcze nie bolą.
Zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczcie, jakie piękne widoczki dookoła mnie. Całe szczęście. Cały czas asfalt. Ani jednej polnej. Zaznaczyliśmy sobie tak w mapie, żeby nie jechać w ogóle polnymi. I to był dobry wybór, bo polne drogi by nas bardzo spowolniły. A tak lecimy cały czas szosą 20 na godzinę minimum i jest fajnie. Troszeczkę nas męczą górki. No wiadomo, wtedy na najniższy bieg i powolutku się jedzie. Są znośne, dajemy radę. O, a wiecie co jest najlepsze po górkach? To chowam GoPro i dzida w dół. Dojechaliśmy do tego, co widzę, sławnego mostu, który jest przewrócony. Chłopaki już jadą, a ja tylko tutaj dogram. Tak on wygląda. Jest on, tak jak widzicie, przewrócony. Z tego co wiem, to jest charakterystyczne miejsce dosyć na tej trasie. Także musieliśmy się zatrzymać, cyknęliśmy sobie parę fotek i lecimy dalej. Serdecznie chciałbym podziękować firmie Rudy Projekt, która udostępniła nam kaski, żeby wyjechać bezpiecznie, okulary i oczywiście nie jest to byle jaki sprzęt, także bardzo dziękujemy. Ja sam osobiście jadę jeszcze w spodniach Rudego. Uważam, że na lepsze spodnie nie mogłem trafić i dziękujemy, że mogliśmy jechać bezpiecznie. I wygodnie oczywiście. Jemy, bo jesteśmy głodni. Ja już mam spalone 4600 kalorii. Adam, ile masz? 400. No, także 160 km. Jeszcze zostaje nam to 18 chyba, 119. Zobaczymy, jak nie damy rady, to się zatrzymamy i będziemy robić sobie drzemkę w namiocie. Ale jak na razie wszystko pokazuje na to, że damy radę. Szczerze, jest 160 km, a mnie w ogóle nogi nie bolą, także jestem bardzo zdziwiony. No ale co, ciśniemy dalej. Ogromnym fartem omijamy deszcz, prawdopodobnie ominiemy deszcz. 178 km, zostaje nam 100 km do Mielna. Jedziemy już tylko z Damianem, ubrani w kamizelki. Pierwsze 177 km było to, co teraz się dzieje. Czyli ucieczka przed burzą, średnie tempo 30 na godzinę, żeby jak najszybciej dojechać. Mam nadzieję, że damy radę. Jest cel, nie popuścimy, ani ja, ani Damian. Nie ma szans, że odpuścimy. Adam, odpadł, ale ze względu na to, że on prawie w ogóle nie ćwiczył, także wielki szacuneczek dla niego, że zrobił 178 km bez przygotowania. Przejechał może łącznie 100 km. Ja i Damian troszeczkę więcej, plus my ćwiczymy systematycznie, a Adam nie. Gratulacje, że zrobił 180, ale odpuścił ze względów zdrowotnych, bo miał operację na kolano, na które się przewrócił i to było głównym powodem, dlaczego zrezygnował. Także my ciśniemy dalej. Stało nam 90 km do Mielna, tylko napotkaliśmy mały problem. Kurwa, droga ekspresowa. Więc tam rowerami nie wjedziemy i musimy troszeczkę, tam chyba 2 km więcej zrobić, ale lecimy, nie marnujemy czasu. Mamy kamizelki, mamy lampki, mamy lampki z tyłu. To jest masz napisane, że jesteś moim pilotem. Tak, dzisiaj ja jestem pilotem. Pilotuję Damiana do Mielna, bo taki był cel, takie było marzenie i realizujemy to, także lecimy. Realizujemy swoje marzenia. Trzymaliśmy się jeszcze w Dino. Jest już makabra, jesteśmy cali mokrzy, zostało nam, mamy zrobione 213 km, 11 godzin jazdy. Zostało nam 63. Z Poznania, spod Poznania. O, no to super. No, widzę, że 63 km nam zostały, także Prosto, cały czas prosto. żygać mi się już chce, ale to przez to, że przejadę się, bo wtedy na strzała 3 snickersy podczas tego deszczu, 3 snickersy, 2 paczki żelków i popiłem jeszcze słodkim i mi się żygać chce, ale dojedziemy, damy radę. Jak znajdziemy jakąś stację w Koszalinie albo gdziekolwiek jakąś stację, to muszę coś normalnego zjeść. A więc tu chciałbym wspomnieć o momencie, w którym doszło do nas zwątpienie. Szczególnie do mnie. Ja już miałem ochotę się rozpłakać. Było ciemno. Było przez las 30 km. Była totalna masakra. Miałem już tak tego dosyć, że już chciałem usiąść w tym lesie, w tym deszczu i się nie ruszać. Jednak Damian mnie podbudowywał, plus dostawałem od was na Instagramie wiadomości, że dawaj, dawaj. I naprawdę w tamtym momencie dopiero zrozumiałem, jak dużo dały mi te wiadomości, które wzmacniały mnie na duchu. I Damianu, któremu bardzo dziękuję w tamtym momencie, bo naprawdę było bardzo ciężko u mnie. Potem Damianowi przyszedł taki moment, gdzie była chwila zwątpienia, nie taka duża jak u mnie,
Też Damiano jest osobą, która bardziej by ukrywał, że coś jest nie tak, chociaż widziałem i też mi powiedział, że jest ciężko, ale dojeżdżając do stacji, którą zobaczycie za chwilę, już nam się polepszyło, przestało padać, przejechaliśmy już ten najgorszy odcinek, ale daliśmy radę. No i to nie jest tak, że ja już nie miałem sił, nie, że ja byłem wykończony fizycznie, tylko ja już byłem wykończony psychicznie. W którymś momencie powiedziałem Damianowi, że ja muszę stanąć. Stanąłem w tym deszczu na poboczu, samochody jeździły lewo, prawo, oparłem się o kierownicę i mówię, że jest masakra, musiałem chwilę odetchnąć, 3-4 minutki przemyśleń i ruszyliśmy dalej. Ostatnia zapieksa, ostatnia czekolada, Damiano już zjadł. Ostatnia tabliczka czekolady, ostatnia zapieksa. I nie wierzycie, zostaje nam 30 ostatnich pierdolonych kilometrów JTCNW i lecimy do przodu. No, że czeka nas najgorszy odcinek przez najbliższe 10 km, bo jest cały czas prosta przez ciemny las, aż nie dojdziemy do Koszalina. Leżymy sobie na ścieżce rowerowej i mamy 260 km, 13 godzin 41 jazdy. I tak, dobrze, jedziemy aktualnie 20 godzin, z czego 13:41 bitej jazdy rowerem. Nie patrzcie na to, że 20 minut, bo to jest trasa samochodowa. Trzeba szybko się umyć, bo śmiercimy jak kurwa jakieś śledzie. Wjechać do Koszalina, wyjechać z Koszalina i wlecieć do Mielna. A jutro iść do bajki na imprezę. Pozdro! Coś niesamowitego. 277 km, 14 godzin 53 minuty, 15 godzin jazdy. Niesamowite. Ja pierdolę, co my zrobiliśmy. Ale mogę wam pokazać, jak to śmiesznie wygląda. 15 godzin jazdy i patrzcie na tą mapę. Kozacko. Ja. Nagrałbym coś, ale jest tu strasznie ciemno, nic tu nie widać. Daliśmy radę, gratuluję. Gratuluję. Daliśmy radę. Myślałem przez chwilę, że nie damy, szczerze mówiąc. Ale Też tak daliśmy. myślałem. Jestem dumny z nas. No ale cóż, daliśmy radę, 15 godzin bitej jazdy. Wyjazd o 5 i jest druga, a jest trzecia. Ja pierdolę. To jest niemożliwe. Dzień dobry. Gdzie jedziecie? Przyjechaliśmy z Poznania. Na rowera? Zobacz. Nie. Z Poznania. Skąd jesteście? Z Poznania? Spod Poznania dokładnie. To jest grane. Właśnie skończyliśmy trening. Dotarliśmy. Nie widać Damiana. Dotarliśmy. Jest woda. Wody nie widać, ale zaraz wam pokażę, bo specjalnie, żeby było, że dojechaliśmy, idę dotknąć wody. Uwaga. Zaliczone. Zdecydowanie zaliczone. Woda dotknięta. Możemy lecieć dalej. Pobudka mistrzów. Koło 3 byliśmy w hotelu, wykąpaliśmy się i no koło 3 poszliśmy spać. Damian wstał chyba o 8:30, ja stałem o 9:15. Śniadanko i co najlepsze, nie bolą nas mięśnie, nie bolą nas nogi. Jedyne co to czujemy, że są zmęczone, ale to nie jest ból, tylko to takie wiecie. Dupa cię boli. O właśnie, zapomnieliśmy wspomnieć. Dupa. Dupa to nam odpada, jednemu i drugiemu, ale ostatnie 100 km nie dojechałbym, gdyby Adam mi nie pożyczył swojego siodełka, bo jechałem na szosowym, które jest bardzo twarde. To był największy problem, że nie zmieniłem sobie siodełka na jakieś miękkie, tylko jechałem na tym szosowym. A właśnie, nie tyle co mięśnie, tylko że kości. Kości bolą. Mnie kości tylko. Zapomniałem nagrać zakończenia nad morzem, także teraz to zrobię. Czy jakieś przemyślenia mam jeszcze? Była to piękna przygoda. Najbardziej co mnie zaskoczyło to, że na drugi dzień mnie w ogóle nogi nie bolały, tylko były takie zmęczone. Teraz wam wstawiam dokładne statystyki tej całej wyprawy. Tak jak widzicie, jest to 277 km. Średnia prędkość prawie 22 na godzinę. Jechaliśmy około 21 godzin, ale tak siedzieć na dupie na rowerze jechaliśmy 12 godzin 40 minut. Spaliliśmy 8000 kalorii. Śmieszne było to, że ja przez całą drogę byłem głodny. Nawet jak zjadłem zapiekankę, przejechałem 3-4 km i już byłem głodny. Największa prędkość, to jest też w ogóle dla mnie hit, 60 na godzinę. Tam nawet nie było miejsca, żeby tak się
jeszcze bardziej rozpędzić, chociaż wiem, że dałbym radę. Niestety nie powiem wam za dużo o moim tętnie, bo zegarek mi się wyłączył po 100 kilometrze jakoś. A więc słowami zakończenia. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w DM-ach u mnie na Instagramie, tu na dole macie Insta. Albo w komentarzach. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przygoda fajna. Czekajcie na kolejne przygody, bo są w planach. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, byliście ciekawi całej podróży. Czy ja o czymś jeszcze zapomniałem? Coś jeszcze muszę dodać? Dobra, siemaneczko, dzięki za oglądanie.